Siemka, ja jestem Adacho i podejrzewam, że część z was, duża część z was, może nawet większość z was śledzi obecnie mangę Dragon Balla Super i wie co dzieje się. Wie, że dzieją się bardzo ekscytujące rzeczy, że Goku w Ultra Instynkcie będzie sparował z Gohanem w formie Beast, którą osiągnął ten w zeszłym roku, ale jestem ciekaw, czy śledziliście mangę, kiedy ta opowiadała o rzeczach, które widzieliśmy w anime, a mianowicie o Turnieju Mocy. I jestem ciekaw, czy jesteście świadomi tego, że ta historia z mangi, mimo tego, że trzon tak naprawdę historii jest taki sam, czyli rezultat walki i to, że Goku tam osiąga Ultra Instynkt, to wszystko się zgadza, to wszystko było, ale przebieg tej walki jest zupełnie inny. Dzisiaj chciałbym wam o tym opowiedzieć. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy w przypadku sagi Moro i sagi Granoli, mamy tutaj sytuację, która została opowiedziana 2 razy. W anime i w mandze. Ostatnio robiłem skrót sagi Moro, potem zrobiłem skrót sagi Granoli dla osób, które mangi nie czytały, albo nie miały czasu, albo ochoty przeczytać całej sagi. Ale dzisiaj mam dla was film, który na pierwszy rzut oka jest filmem takim samym, czyli skrót sagi w pigułce, ale tym razem skupiamy się na sadze, która była już opowiedziana, ale dzisiaj przyjrzymy się temu, jak ta historia została opowiedziana w mandze, bo uważam, że też jest to warte uwagi. Od razu mówię, że mam zamiar zrobić jeszcze podobny film z sagą Future Trunksa, bo ta w mandze również wyglądała inaczej. Ja na temat różnic między mangą a anime zrobiłem 2 filmy, także jeśli chcecie sobie zobaczyć takie największe zestawienie, w zasadzie zestawienie największych różnic między anime a mangą, to odsyłam was do tych filmów. Także jeśli nie czytaliście mangi, to zapraszam do oglądania, a nawet jeśli czytaliście, to też zapraszam do oglądania. Być może sobie odświeżycie tę historię, być może wam coś umknęło, a być może macie po prostu obiad na stole i chcecie coś obejrzeć do obiadu, także nie macie już nic innego do oglądania. Tak czy inaczej, rozdział 27 mangi Dragon Ball Super kontynuuje wydarzenia po sadze Future Trunksa, a saga przetrwania wszechświatów rozpoczyna się podobnie do tej wersji z animem. Goku zajmuje się zakupami, rolą, a jego dzień uatrakcyjnia napad bandziorów, którzy próbują ukraść jego nowoczesne auto, które ten dostał od Bulmy, żeby, jak twierdzi, pracować ciężej. Idźcie sobie znaleźć pracę, a nie wyprawiacie takie numery. Wow, czy charakter Goku się rozwinął i zobaczył on w końcu, jak ważne jest utrzymywanie rodziny? No cóż, nawet jeśli tak, to fizycznie Goku odstaje od znanej nam formy, bo jeden z pocisków wystrzelonych przez napastników zdołał go zadrapać. Goku, zabrawszy nieprzytomne ciała rabusiów na policję, otrzymuje nagrodę pieniężną, a to pozwala mu zaspokoić Chi-Chi i skupić się na treningu. Podekscytowany Goku dzwoni do Whisa, ale ten aktualnie jest zajęty treningiem innego Saiyanina, Vegety. Książę Saiyan nie próżnuje, a efekty jego treningu zostają docenione przez Whisa. Beerus nie jest pod wrażeniem, ale rybia wyrocznia przypomina o swojej przepowiedni. Pewnego dnia ta dwójka Saiyan stanie się najsilniejszymi rywalami Beerusa. Beerus, rozochocony tymi zapowiedziami, wyzywa Vegetę na sparring, a ten bez namysłu akceptuje propozycję Boga Zniszczenia. Vegeta w Super Saiyanie Blue jest w stanie wytrzymać jedynie krótką chwilę, ponieważ po kilku unikach Beerus wyprowadza cios, który wysyła księcia na dno pobliskiego jeziora. Jednakże to nie jest koniec walki. Vegeta wynurza się i chowa niebieską aurę, prezentując opanowanego Super Saiyanina Blue. Formę niwelującą nadmierny wyciek mocy i co za tym idzie, maksymalizującą efektywność transformacji. Od teraz Vegeta radzi sobie znacznie lepiej, blokując i unikając ciosów Beerusa. Udaje mu się nawet trafić go w twarz, co buduje pewność siebie Saiyanina, ale Beerus zgodnie z domysłami Whisa i rybiej wyroczni póki co się tylko bawił. Rozsierdzony Bóg Zniszczenia błyskawicznie kończy walkę, przy okazji niszcząc spory kawałek swojej planety. Vegeta jest zdołowany tak dosadnym rezultatem sparingu, ale Whis pociesza go i jednocześnie udziela rady. Vegeta najpierw myśli nad ruchem, a potem go wykonuje. Ten proces zabiera mu cenne ułamki sekund w trakcie walki, przez co Vegeta sam na siebie nakłada limit. Gdyby jego ciało decydowało samo, byłby w stanie walczyć z każdym przeciwnikiem, ale to jest bardzo trudna technika, której nawet Lord Beerus jeszcze nie opanował w pełni. Vegeta jest zbudowany wizją kolejnych wzmocnień, ale oznajmia Whisowi, że na jakiś czas musi wrócić na ziemię. W międzyczasie Goku jest w końcu w stanie dodzwonić się do Whisa. Okazuje się, że Bulma niedługo będzie rodzić, a Vegeta chce towarzyszyć swojej żonie. Goku tego nie rozumie, przecież to nie Vegeta będzie rodzić. On nawet nie wie, kiedy urodzili się Gohan i Goten. Może nie jesteś złą osobą, ale za to jesteś tragicznym ojcem, komentuje Vegeta, po czym dodaje pod nosem: na pewno mam tutaj rację, na pewno, patrząc jak Goku odlatuje na trening z Whisem. Na planecie Beerusa po posiłku i przed rozpoczęciem sesji treningowej Goku podrzuca temat obietnicy Zeno o zorganizowaniu turnieju między wszechświatami. Beerus i Whis odradzają mieszanie Zeno w sprawie śmiertelników, ponieważ jego prosta natura jest tym, co czyni go strasznym i nieprzewidywalnym. Goku postępuje zgodnie z własnymi przekonaniami i za pomocą przycisku, który jakiś czas temu dostał od Króla Wszechrzeczy, teleportuje się do jego pałacu. Zeno z drugim Zeno, grając w międzygalaktyczne szachy, dochodzą do wniosku, że ilość wszechświatów jest za duża i z 12
obecnych wystarczyłyby tylko 4. Te, które najprężniej się rozwijają. Gdy arcykapłan ma już wzywać poszczególne bóstwa w celu wycofania się z wszechświatów skazanych na wymazanie, w pałacu pojawia się Goku, który przypomina o pomyśle zorganizowania turnieju. Ten nie może się odbyć, jeśli światy zostaną wymazane, więc zapada decyzja o rozpoczęciu turnieju za 40 godzin czasu ziemskiego. Arcykapłan kontaktuje się z bóstwami ze wszystkich wszechświatów. Widzimy bogów zniszczenia i anioły z nieznanych nam do tej pory uniwersów, a następnie cała śmietanka zostaje sprowadzona do pałacu Zeno. Bóg zniszczenia 11 wszechświata, Belmod, przyprowadził ze sobą kandydata na nowego boga, Toppo, aby ten nabrał trochę doświadczenia. Po przedstawieniu sytuacji nasz Zeno oznajmia, że nowy Zeno nie wie o co chodzi, bo nigdy nie widział takiego turnieju. Więc w celu zaprezentowania konceptu turnieju, Daishinkan tworzy arenę, na którą zaprasza wszystkich obecnych bogów zniszczenia. Bogowie zniszczenia też są reprezentantami swoich wszechświatów, więc to naturalne, że będą brać udział w turnieju, oznajmia arcykapłan. Bogowie mają iść na całość z polecenia Zeno, a Bóg zniszczenia 4 wszechświata, Kitela, cieszy się na myśl walki z Birusem. Okazuje się, że kiedyś pokonał go w siłowaniu na rękę. Poznajemy również starą historię sprzed milionów lat, przez którą inni bogowie zniszczenia mają żal do Birusa, bo dawno temu, podczas zabawy wchowanego, Birus zasnął na 50 lat, przez co zabawa musiała być odwołana ku niezadowoleniu Zeno. Pozostali bogowie musieli mu dogadzać, żeby zaspokoić jego gniew i uratować swoje światy. Zanim jednak zobaczymy, jak potoczy się walka między bogami zniszczenia, chciałbym wam pokazać sposób na zaspokojenie waszych zachcianek, nawet jeśli na pierwszy rzut oka może się wydawać to dość trudne. Chcieliście kupić coś bezpośrednio z Japonii, ale nie mieliście takiej możliwości ze względu na brak możliwości dostawy. Na przykład karty z karcianki, która wyszła dosłownie miesiąc temu, albo oryginalne japońskie wydanie mangi Dragon Ball Super, poznajcie Zen Market, czyli serwis pośredniczący w zakupach z Japonii, który dostarczy do was wasze japońskie zamówienie, nawet jeśli sprzedawca nie wysyła swoich produktów do Polski. Jak to działa? Już wam mówię. Zakładacie darmowe konto z moim kodem na start, o którym zaraz wam wspomnę. Dostajecie przy okazji kilkaset punktów na start, które możecie wykorzystać na przesyłkę międzynarodową i wybieracie produkt z oferty ponad 10 000 sklepów z japońskiego rynku, takich jak Rakuten, Amazon Japan czy Yahoo Japan. Wszystkie paczki są ubezpieczone i mają możliwość śledzenia poprzez numer przesyłki, a oferty na stronie są wyceniane w złotówkach, więc nie musicie bawić się w przewalutowanie. Zen Market oferuje różne opcje wysyłki, a także wiele opcji płatności, a jeśli chodzi o opłaty, to wygląda to tak. Oprócz kosztu produktu, do którego doliczany jest 10% japoński VAT, należy osobno doliczyć 23% VAT dla zakupów spoza Unii Europejskiej. Następnie płacimy 500 jenów stałej prowizji Zen Market, to około 13 zł. W zależności od opcji płatności dochodzi prowizja transakcyjna, a następnie opłata za przesyłkę międzynarodową. Czasami dochodzi jeszcze dostawa na terenie Japonii, u mnie akurat była ona darmowa. Na stronie Zen Market jest kalkulator kosztów, dzięki któremu możecie oszacować, ile będzie kosztować całość. Ale jest coś jeszcze, tak jak powiedziałem, specjalnie dla was. Przy rejestracji z kodem ADACHO otrzymacie 800 punktów, czyli równowartość 800 jenów, które będziecie mogli wykorzystać na waszą przesyłkę. Także zapraszam was do opisu mojego filmu, tam znajdziecie link do darmowej rejestracji. Skorzystajcie z kodu ADACHO, znajdźcie coś dla siebie, jak widzicie ja już dla siebie coś znalazłem, ale otwarcie tych kart i zerknięcie na oryginalne japońskie wydanie mangi to będzie coś, co zawrę w jednym z kolejnych filmów. Także czekajcie, dziękuję za uwagę i wracamy do walki bogów zniszczenia. A wszyscy bogowie postanawiają rzucić się na Birusa. Mimo to ten unika bez problemu wszystkich ataków, używając techniki, która pozwala ciału decydować za siebie. Jednakże nawet Birus nie jest doskonały, przez co daje się złapać. Gdy wygląda na to, że Birus jest ciśnięty w powietrze i że zaraz dorwie go grupka bogów, okazuje się, że to jego bliźniak, Champa. Bogowie są zaatakowani przez Birusa, ale chroni ich Sidra, bóg 9 wszechświata. Ten mimo to jest zaatakowany znienacka przez Belmoda, boga 11 wszechświata, który oznajmia, że to walka o charakterze Battle Royale, a nie wszyscy na Birusa. Następnie widzimy szeroki wachlarz technik poszczególnych bogów, ale walka jest na tyle intensywna, że Zeno po prostu nic nie widzi. Daishinkan postanawia przerwać walkę w momencie, w którym Birus i Kitela, jako ostatni na placu boju, mieli już wyłonić zwycięzcę. Bogowie zniszczenia zostają wykluczeni z turnieju mocy, a Zenony rozważają powrót do pierwszego planu, czyli odwołać turniej i wymazać 8 z 12 wszechświatów. Goku, słysząc to, namawia Zeno do podtrzymania decyzji o zorganizowaniu turnieju. Przecież tam nie będzie tak wybuchowych i trudnych do obserwowania walk. W celu prezentacji Goku zostaje skojarzony z Toppo i obaj wojownicy stają naprzeciwko siebie na arenie. Transformacja w SSJ ekscytuje Zeno, więc chce on zobaczyć wszystkie formy Goku. Niestety SSJ-2 nie ma wielu widocznych różnic z tradycyjnym Super Saiyanem, więc żeby nie niecierpliwić króla wszechrzeczy, Goku natychmiast przechodzi do Super Saiyana 3.
Ten poziom mocy nie robi na Toppo absolutnie żadnego wrażenia. Goku zmuszony jest do włączenia boskiej ki, która zdumiewa obecnych dookoła bogów. Walka wydaje się wyrównana, albowiem Toppo również korzysta z boskiej ki, którą wytrenował w procesie przygotowań do objęcia roli boga zniszczenia. Goku z pewnością siebie ogłasza przedwcześnie swoje zwycięstwo i proponuje Toppo kontynuację walki podczas właściwego turnieju, po czym transformuje się w Super Saiyana Blue. Gdy ma zamiar wyprowadzić ostatni cios, Toppo w zdumiewający sposób kontruje, wykopując Goku za arenę i tym samym wygrywając walkę. Po walce Toppo oznajmia, że we Wszechświecie 11 jest ktoś jeszcze silniejszy. Śmiertelnik o imieniu Jiren, który pod kątem surowej mocy jest silniejszy nawet od tamtejszego boga zniszczenia, Belmoda. Daishinhan ustala znane nam z anime zasady: zakaz latania, eliminacja poprzez wypadnięcie z areny, limit czasu i tym podobne. Dodatkowo zdradza, że jedyną nagrodą dla zwycięskiego wszechświata będzie to, że nic mu nie zrobią. Resztę zaś Zeno wymarze własnoręcznie. Dodatkową nagrodą dla najlepszego zawodnika będzie życzenie do Super Smoczych Kul. Oczywiście są 4 wszechświaty, które zostały zwolnione z turnieju ze względu na wysoki poziom śmiertelników. Po powrocie do domu Beerus jest wściekły na Goku, jednak Kaioshin słusznie zauważa, że dzięki Goku słabe wszechświaty mają szansę na przetrwanie, no bo przecież i tak zostałyby wymazane. We Wszechświecie 11 Belmont zleca Toppo zrekrutowanie Jirena za wszelką cenę. Reszta drużyny? Ważne, żeby na końcu ostał się przynajmniej jeden zawodnik. Belmont nie ma wątpliwości, kto nim będzie. We Wszechświecie 7 Vegeta odmawia wzięcia udziału w turnieju z uwagi na poród Bulmy, ale tę sprawę jednym prostym trikiem rozwiązuje Whis. Lekarze go nienawidzą. Widzimy dobrego ojca Vegetę, a Bulma oznajmia, że jak tak to ma wyglądać, to narobi sobie więcej dzieciaków. Kaioshin oznajmia, że planet z życiem w 7 Wszechświecie jest tylko 28. Wstępny skład zawiera Goku, Vegetę, Piccolo, Buu, a dodatkowo Roshiego, Tenshinhana, Krillana i Androida 18. Vegeta proponuje również zaproszenie Androida 17. Senzu niestety jest wykluczone, ale Kaioshin zauważa, że Buu będzie mógł korzystać ze swojej leczącej magii. We Wszechświecie 11 mamy szerszy wgląd w działania wojowników sprawiedliwości, którzy zostali również zrekrutowani jako reprezentanci turniejowi. Walczą oni z wielkim potworem, który w pewnym momencie zaczyna zyskiwać przewagę, ale wtedy znikąd na placu boju pojawia się Jiren, który błyskawicznie radzi sobie z najeźdźcą. Dosadnie widzimy pokaz siły i szybkości Jirena, a także jego silne poczucie sprawiedliwości. Jiren wstępnie odmawia wzięcia udziału w turnieju, ponieważ nie chce zostawiać wszechświata bez opieki, ale Belmont przekonuje go wizją spełnienia jego życzenia za pomocą smoczych kul. Czego od dawna życzy sobie Jiren? Tego jeszcze nie wiemy. Wracamy na ziemię. Tam Krillan, 18 i Maron, niczym typowa rodzina po obiedzie, wpatrują się w telewizyjną propagandę tyczącą się zwycięstwa Herkulesa nad Celem. Na szczęście oni wiedzą, że to zupełne bzdury. Zostaje poruszony wątek pewnej postaci, która po tym wszystkim była widoczna na miejscu zdarzenia. Do rezydencji państwa Krillanów przychodzi Goku i w celu zrekrutowania małżeństwa do składu na turniej mocy kłamie, że nagrodą są pieniądze, a także nie wspomina o wymazywaniu wszechświatów. Następnie Goku z pomocą Dendiego udaje się nad wyspę, na której obecnie przybywa Android 17. Usunięcie bomby po Cell Games sprawiło, że androidy odzyskały swoje człowieczeństwo, co doprowadziło 17 do założenia rodziny i pracy jako obrońca przyrody. Dendi przy okazji wspomina o cudownym dziecku, które żyje w biednej wiosce, ale ma ogromny talent. Talent wynikający z faktu, że jest on reinkarnacją Majin Buu. Imię chłopca to Up. Goku finalnie ląduje na wyspie 17, ale przypomina sobie, że przecież nie wie, jak on wygląda. Spotyka kłusowników i przez swoją głupotę zakłada maskę, a gdy na miejscu pojawia się 17, nawiązuje się między nimi walka. Goku jest zmuszony do transformacji w SSJ-3, ale po chwili udaje się im dojść do porozumienia. Goku postanawia pomóc 17 w zajęciu się resztą kłusowników, a wieczorem przy ognisku proponuje mu udział w turnieju. 17 odmawia. Nie interesują go pieniądze i nie może zostawić wyspy bez opieki. Goku nie potrafi trzymać języka za zębami, więc wyłania 17 całą prawdę o turnieju i jego konsekwencjach. Ten zgadza się ze względu na Krillana, który przed laty bezinteresownie usunął bomby z ich ciał. Android czuje, że ma wobec niego dług do spłacenia. Dodaje również, że marzy mu się wielki rejsowiec. Na ziemi Buu zapadł w głęboki sen. Bulma jest o krok od zaproponowania kandydatury Yamszy, gdy Herkules dzwoni do niej ze złymi wieściami. Jednocześnie Zbawca Świata jest gotów zastąpić Buu. Nikt nie bierze tej propozycji na poważnie, więc 7 Wszechświat obecnie ma 8 na 10 potrzebnych zawodników. Vegeta stwierdza, że jednak będą musieli zadzwonić po Gohana, ale w jego przypadku niezbędne będzie odzyskanie instynktu walki. Tym, rzecz jasna, zajmie się Piccolo. Przenosimy się do Wszechświata 6, gdzie Saiyanin Kappa realizuje polecenie Shampoo o zrekrutowaniu drużyny na turniej. Poznajemy Kalifle, przywódcę grupy bandytów, która właśnie próbuje okraść samochód żołnierzy planety Sadala. Jednym z członków ów bandy jest cicha dziewczyna, która bez problemu i bezszelestnie pozbawia jednego z żołnierzy pistoletu.
Do siedziby Califli przychodzi Cabba, ale proces rekrutacji nie idzie mu najlepiej. Jednakże po transformacji w SSJ, która zdumiewa wszystkich dookoła, przewyższa Califlę i odbiera jej skradziony naszyjnik. Cabba i Califla w końcu się dogadują, a cicha dziewczyna nagle oddaje Califli naszyjnik. Kiedy udało się jej go zabrać Cabbie? O poranku w korporacji Kapsuła widzimy nowe twarze, ale pod nieobecność Goku na jaw wychodzi jego kłamstwo o nagrodzie pieniężnej. Krillin i 18 wycofują się z turnieju. Jesteś mały, szybko biegasz! Kto by się nie dał namówić po takich komplementach? No, Krillin jednak weźmie udział w turnieju, ale 18 i Roshiemu będzie trzeba zapłacić. No ale od czego jest Bulma? Szkoda, że armia Frizy została zniszczona. Może tam znalazłby się 10. zawodnik. Goku wpada na lepszy pomysł. Zaprosić samego Freezę. Co prawda on nie żyje, ale można go przywołać do świata żywych na 24 godziny. Okazuje się, że Califla nauczyła się transformować w SSJ, kiedy nie patrzyliśmy. Mało tego, nie miała z tym żadnych problemów. To dopiero talent, co? Ale na statku pilotowanym przez Cabbę jest również Kale, cicha dziewczyna, którą widzieliśmy wcześniej. Po krótkiej wspomince z sagi Resurrection of F, która okazuje się być koszmarem samego Freezy, przenosimy się do personalnego piekła, w którym Imperator odbywa karę za swoje grzeszne życie. Z tego snu budzi go dawny wróg, który przychodzi z niecodzienną propozycją. Następnego dnia o poranku widzimy prawie kompletny skład reprezentantów 7. Wszechświata. Vegeta wymienia się uprzejmościami z Gohanem i Androidem 17, ale na miejscu brakuje jeszcze Goku, a nawet z nim zawodników jest tylko 9. Ten Shinhan mówi, że w razie czego weźmie ze sobą Chaozu, ale w tym momencie zjawia się Goku z Freezą. Obaj są w opłakanym stanie, ponieważ, cytat, pokojowe negocjacje nie zadziałały. Dodatkowo Goku obiecał Freezie całkowite wskrzeszenie. W przypadku wygranej oczywiście. Na polecenie Whisa wszyscy mniej lub bardziej chętnie łapią się za ręce, ustawiają w kółku, a Beerus niczym trener przed wyjściem z szatni na murawę wygłasza mowę, przypominając o tym, jak ważna podczas turnieju będzie współpraca. Po ostatniej wymianie spojrzeń Bulmy i Vegety, drużyna 7. Wszechświata finalnie wyrusza do świata pustki, w którym odbędzie się turniej mocy. 48 minut decydujące o losie wszechświatów. Po pierwszym spojrzeniu na arenę bohaterowie na własnej skórze doświadczają specyfiki tego miejsca. Jednym z przykładów jest brak możliwości latania za pomocą ki. Roshiego to nie rusza, ale to chyba dlatego, że on nigdy nie potrafił latać. Na miejsce przybywają kolejni zawodnicy z poszczególnych światów. Goku cieszy się na rewanż z Hitem, Cabba prezentuje Califli swojego mistrza, a Freeza dogaduje się za plecami wszystkich z Frostem. Na miejsce przybywa również reprezentacja Wszechświata 11, a Goku nadziewa się na chłodną reakcję Jirena. Pojawiają się również obaj Zeno. Bogowie zajmują miejsce na trybunach, a my po raz ostatni przed rozpoczęciem walki o losy multiversum możemy spojrzeć na pełne składy każdego z poszczególnych wszechświatów. 10 zawodników w każdej z 8 drużyn. W sumie 80 osób, a na arenie zostanie tylko jedna. Drużyna 7. Wszechświata wygląda na zdeterminowaną i gotową do walki. Piccolo nawet nie czeka ze zdjęciem swojego turbanu i peleryny. Ale tuż po wydaniu sygnału przez arcykapłana, połowa drużyny wyskakuje w swoją stronę, kompletnie ignorując zalecenia o współpracy. Pierwszą eliminację zyskuje 17, który wyrzuca zawodnika 10. Wszechświata. Android kontynuuje swoją szarżę, ale nie próżnuje również jego siostra, która za jednym zamachem wyrzuca 2 zawodników Wszechświata drugiego. W tym Yardratanina Jimizu, który no jednak nie będzie ukrytym zagrożeniem dla Zeno. Vegeta przerywa walkę Ninka ze świata 4 i Katopesli ze świata 3 i eliminuje ich na przestrzeni jednej mangowej strony. Goku jest atakowany przez wielu wojowników sprawiedliwości, ale po transformacji w Super Saiyanina zyskuje przewagę w tej nierównej walce. Goku ma ochotę na Jirena, ale ten nawet nie zwraca na niego uwagi, zajmując się innymi przeciwnikami. Turniej się rozkręca i mamy obraz wielu walk toczących się jednocześnie z udziałem nieznanych nam do tej pory postaci. Freeza sugeruje Frostowi, żeby ten zajął się 3 ziemskimi łysolami, ponieważ jest to słabość jego wszechświata. Frost dziwi się, że Freeza zdradza mu taką rzecz, ale ten odpowiada, że bierze udział w turnieju tylko ze względu na swoją zemstę wobec Saiyan. Frost jednym kopnięciem eliminuje Krillana, a my widzimy również wyeliminowanego doktora Rotę, który w wersji animowanej chwalił się swoją zdolnością, której nie mieliśmy okazji zobaczyć. Czym mogła być ta zdolność? Mangowa wersja turnieju rzuca dodatkowe światło na tę sprawę. Champa pyta Roty: Rota, odpadłeś? Czy twoja magia nie miała temu zapobiec? Wygląda na to, że umiejętność doktora Roty polegała na magii, która w jakiś sposób miała go utrzymać na arenie. Gdy Frost męczy Roshiego i Tenshinhana, na pomoc rusza im Gohan, ale na jego drodze staje Trio The Danger, czyli trójka wilków z Wszechświata 9. Tenshinhan próbuje wyrzucić Frosta za pomocą Kikoho, ale nie przynosi to żadnego skutku i ziemianin chwilę później jest wyeliminowany.
Drużyna Beerusa zauważa, że Frost dogadał się z Freezą i że jego następnym celem będzie Roshi. Goku interweniuje, broniąc swojego mistrza. Roshi jednak zapewnia swojego pupila, że poradzi sobie sam. Freeza proponuje Frostowi plan, na który ten się zgadza. Przez pierwszą połowę turnieju ma walczyć w pełnej mocy, a gdy już się zmęczy, resztą zajmie się Freeza. Gohan z Piccolo kontynuują zmagania przeciwko wojownikom z 9 Wszechświata, ale nagle postanawia ich wyręczyć Frost, który eliminuje przeciwników jeden po drugim. Niestety Chapil też zostaje wyrzucony. Hashtag sprawiedliwość dla Chapila. Freeza jest zachwycony poczynaniami swojego sojusznika, ale ma mu jednak do przekazania jedną radę. A brzmi ona tak: nigdy nikomu nie ufaj. Po tych słowach Freeza chwyta Frosta za gardło i jednym kopniakiem wyrzuca zmęczonego walką wojownika ze świata szampy. Freeza odkrywa karty i wspomaga Gohana i Piccolo w walce z Trio The Danger. Ostatni z tego wszechświata na arenie zostaje Bergamo, który błaga Piccolo o litość. Gdy Nameczanin przeżywa chwilę zwątpienia, sytuację rozwiązuje Freeza, który kwestionuje zachowanie Piccolo. Wszechświat 9 zostaje wymazany, a tamtejszy anioł Mojito wydaje się odetchnąć z ulgą. Reszta wszechświatów obserwuje te wydarzenia w szoku, ale po krótkiej chwili walki są kontynuowane. A jedną z nich jest rewanż Goku z Toppo, ale tym razem Saiyanin musi stawić czoła również Dyspo, super szybkiemu wojownikowi sprawiedliwości. Goku używa transformacji SSJ-2 i wygląda na to, że to zdecydowanie za mało na duet z 11 Wszechświata. Nagle widzimy wydarzenia z drugiej strony areny. Jiren i Hit skrzyżowali rękawice, ale walka wydaje się zakończona. Hit upada na ziemię. Goku, widząc to, włącza formę opanowanego Blue i rzuca się na Jirena, ale ten odpycha go jedynie podmuchem energii. Saiyanin upada nieopodal pobitego Hita, z którym wymienia kilka słów, a następnie po raz kolejny atakuje niewzruszonego Jirena. Goku raz za razem odbija się od Jirena jak od ściany, aż w końcu zostaje zepchnięty zarówno do defensywy, jak i na skraj areny. Żałuj swoich wyborów, jak będziesz spadał, bezimienny wojowniku z Wszechświata 7. Tymi słowami Jiren żegna Goku, podnosząc nad nim pięść. Goku wykrzykuje swoje imię, ale to wszystko, co jest w stanie zrobić, patrząc, jak Jiren zadaje mu ostateczny cios. Zaś kto jest w stanie zrobić więcej, to Hit. Zabójca z Wszechświata 6 w ten sposób spłaca dług z ostatniego turnieju, ale jednocześnie przyznaje, że specjalne techniki na Jirena nie działają. Odpina dolną część swojego płaszcza i deklaruje walkę przy użyciu swojej prawdziwej, surowej siły. Goku i Hit łączą siły przeciwko Jirenowi, ale nie przynosi to wymarzonych skutków. Hit oznajmia, że opracował pewną technikę i dzięki niej będą mogli razem pokonać Jirena. Goku po tych słowach oznajmia, że się na to nie pisze. Chce sam pokonać Jirena, a musi to zrobić przeskakując pewien mur, jeśli chodzi o swój rozwój. Bez tego nie ma co liczyć na wygraną w turnieju. Hit pojedynkuje się z Jirenem używając nowej techniki o nazwie Time Lag, którą aplikuje na Jirena. Ten porusza się nagle znacznie wolniej, ponieważ Hit zmienił dla niego i tylko dla niego upływ czasu. Gdy Hit przypiera Jirena do ściany i jest o krok od eliminacji potęgi 11 Wszechświata, Goku zauważa, że Jiren do tej pory się wstrzymywał i celowo podprowadził Hita na skraj areny. Hit jest trafiony potężnym ciosem i zostaje wyeliminowany. Jiren chwali Goku za wprawne oko, jednocześnie wypowiadając po raz pierwszy jego imię. Vegeta, poirytowany słowami Top po byciu drugim najsilniejszym wojownikiem ze swojego świata, wykonuje swoją słynną pozę i oznajmia, że jest najsilniejszy, ale w całym multiversum. Próbuje to udowodnić, rzucając się na dwójkę wojowników sprawiedliwości i ku ich zdziwieniu obala ich na deski. W międzyczasie 17 eliminuje Botamon, a my widzimy kilka pomniejszych walk z udziałem Piccolo i Gohana. Androida 18 atakuje Ribrianne, której zdaniem 18 jest brzydka. Standardy piękności są różne w różnych miejscach, a zdaniem Beerusa Ribrianne jest, cytat, całkiem urocza. 18 jest atakowana wymyślnymi technikami i nagle zostaje schwytana przez Kakunsę i Rozi, co nie podoba się krzyczącemu z trybun Krillanowi. Ribrianne razem z resztą dziewczyn z drugiego wszechświata moczy się na widok perfekcyjnego przedstawiciela gatunku ludzkiego o nieskazitelnej urodzie i boskich cechach. Tak nadal mowa o Krillanie. I na wieści o tym, że to mąż androida 18, techniki Ribrianne tracą impet i siłę. 18 wykorzystuje ten fakt i zyskuje olbrzymią przewagę. Jednakże na dosłownie sekundę przed wyrzuceniem wojowniczek miłości jest zaatakowana znienacka i wyrzucona poza arenę. Ten los spotyka również Kakunsę i Rozi. Wszystkich fanów Ribrianne uspokajam, ta zostaje na arenie. Ale tylko kilka sekund dłużej, bo ona również w tajemniczy sposób zostaje wyeliminowana. Okazuje się, że jest to sprawka niewidzialnego człowieka z 4 Wszechświata, który wyrzuca wojownika za wojownikiem. Piccolo jednak, bazując na wyczuwaniu ki, radzi sobie z tym niewygodnym przeciwnikiem.
Moment radości nie trwa długo, bo Piccolo jest wyeliminowany przez kolejną dziwną anomalię. Jakby ktoś tam był, ale jednocześnie go nie było. Nawet walka Goku z Jirenem, która odbywa się gdzieś w tle, zostaje przerwana przez tę niecodzienną sytuację. Na szczęście Android 17 jest w stanie zlokalizować problematycznego przeciwnika po dźwięku. Okazuje się, że napastnikiem jest robak. Zbyt mały, żeby można było go dostrzec. 17 udaje się wyeliminować Damona, bo tak ten robak ma na imię. Daishin-kan przedstawia tabelę z zestawieniem wszystkich drużyn i ich aktualnym stanem. W oczy rzuca się fakt, że Wszechświat 11 nie stracił do tej pory ani jednego reprezentanta. Frieza z radością kontynuuje męczenie Saiyan, nawet jeśli nie pochodzą oni z jego Wszechświata, a Caulifla próbuje zaskoczyć Imperatora transformacją w Super Saiyankę. Walka się rozkręca, a Frieza korzysta ze swoich technik telekinetycznych. Caulifla jest znacznie silniejsza niż można byłoby zakładać i udaje się jej zaskoczyć Friezę, ale ten nie zamierza pozostawać dłużny i wreszcie pokazuje swoją najnowszą transformację – Golden Friezę. Caulifla przestaje być dla Friezy jakimkolwiek zagrożeniem, ale ich walkę nagle zauważa Kale, która toczy własny pojedynek. Widząc obijaną przyjaciółkę, czy jaki one tam mają status związku, nie wiem, może mają to skomplikowane, błyskawicznie nokautuje swojego przeciwnika i rusza jej na pomoc. Po kilku atakach incognito, Kale w końcu jest zdemaskowana i Frieza wyrzuca obie Saiyanki na skraj areny. Caulifla nie ma zamiaru odpuszczać, ale Frieza po prostu się nią bawi w dość okrutny sposób. Cabba zauważa, że Kale się wstrzymuje i że tak naprawdę jest silniejszy od Caulifli, ale nie chce używać tej mocy, żeby nie zranić uczuć osoby, która ją przygarnęła, gdy ta była bezdomna. Cabba próbuje pomóc Caulifli, ale bezskutecznie. Kale w końcu nie wytrzymuje i puszczają jej hamulce. Transformuje się w Super Saiyankę, ale jej transformacja różni się od tradycyjnego SSJ. Brak źrenic, zielonkawy kolor włosów i co najważniejsze, zachowanie odwrócone o 180 stopni. W tej odsłonie Kale bezproblemowo redukuje Golden Friezę do roli zwykłej zabawki. Roshi zleca Goku pomoc Friezie, podczas gdy on z Gohanem zajmą się walką z wojownikami 11 Wszechświata. Goku włącza się do walki i w formie Blue blokuje cios Kale, ale po chwili jest kopnięty przez Friezę, który nie chce, żeby Saiyanin mieszał się do jego starcia. Kale uwalnia kolejną porcję swojej energii, która rośnie w zastraszającym tempie, co zatrważa Shampę i Vados. Wielki wybuch Ki, której dziewczyna nawet nie jest w stanie opanować, wyrzuca wielu zawodników różnych wszechświatów poza arenę. Nawet pojedynek Top Boy Vegety zostaje chwilowo przerwany, a Vegeta zostaje wyrzucony poza arenę. Ale spokojnie, zostaje wyrzucony, tak, ale za pomocą miecza stworzonego z Ki wraca z powrotem na plac boju. Widzieliśmy, jak tę technikę wykonywał Vegito, prawda? Teraz już wiadomo, która składowa fuzji była za to odpowiedzialna. Kale wyrzuca ostatnich dwóch zawodników z 4 Wszechświata, a ten jest wymazany przez Zeno. Bóg zniszczenia 3 Wszechświata, Mosko, wychodzi z robota i poleca Paparoniemu, jednemu ze swoich zawodników, by ten w końcu wykonał fuzję. Paparoni fuzję wykonuje, a my widzimy Anirazę, czyli wojownika, którego w anime wspólnymi siłami pokonali nasi bohaterowie. Tutaj Kale wyrzuca go jednym ciosem, a 3 Wszechświat zostaje wymazany. Podobna sytuacja spotyka Wszechświat drugi. Ostatnim wojownikiem 10 Wszechświata jest Obuni, który z bohaterskim okrzykiem rzuca się na Kale, ale niestety sama odwaga nie wystarcza. Wszechświat Gołasu zostaje wymazany, ale sam sympatyczny Kaioshin znika z przywdzianym na twarzy uśmiechem, jednocześnie machając do naszych bogów w geście pozdrowienia. Jak tu go nie kochać? Sytuacja wymyka się Wszechświatowi szóstemu spod kontroli w momencie, gdy Kale wyrzuca Magettę, a następnie rzuca się na kolegów Nemeczan, Saonela i Pirinę. Cabba zastanawia się, czy Kale nie jest legendarnym Super Saiyaninem, demonem, który pojawia się raz na 1000 lat. Jego moc rośnie w nieskończoność, aż w końcu doprowadza ona do samozniszczenia. Cabba próbuje przemówić Kale do rozsądku, ale ta wyrzuca go jednym ciosem poza arenę. Chłopaka mimo wszystko ratuje Vegeta, który żąda od niego wyjaśnień. Po chwili obserwacji Vegeta dochodzi do tego samego wniosku, co wojownicy 11 Wszechświata, którzy zaczynają zyskiwać przewagę w walce z oszalałą Saiyanką. Jej transformacja bazuje na samej sile, co sprawia, że jej styl walki jest przewidywalny i Kale ma wiele punktów, których nie broni. Vegeta postanawia zostawić Kale i 11 Wszechświat samym sobie, a sam wraca do walki z, cytat, łysowąsem. Gdy sytuacja wydaje się nie mieć wyjścia, Caulifli ze spodni wypadają kolczyki Potara, które, jak twierdzi, ukradła swojemu Kaioshinowi przed turniejem. Wydawały się wiele warte, więc je zabrałam, mówi dziewczyna. Shamba widzi w tej sytuacji szansę i nakazuje dziewczynom założyć kolczyki. Nie mówi, że chodzi o scalenie. Cabba postanawia zająć się założeniem kolczyka Kale, ale przeszkadza mu w tym Dyspo. Caulifla chwyta Dyspo z zaskoczenia, ale w tym momencie Kale jest wyrzucona poza arenę. Cabba doskakuje do niej, zakłada jej kolczyk i rzuca ją z powrotem na arenę, jednocześnie samemu odpadając z turnieju.
Następnie dochodzi do scalenia dwóch Saiyanek i rodzi się Kefla, wojowniczka znacznie przewyższająca poziomem grupę wojowników Sprawiedliwości, których to eliminuje jednego po drugim. Kefla atakuje następnie Goku i Jirena, a do gry włącza się Gohan, który odbija jej atak i oznajmia, że Kefla jest jego. Obecnie walczący wojownicy to Kefla z Wszechświata 6, Gohan, Android 17, Muten Roshi, Goku, Frieza i Vegeta z Wszechświata 7, a także Toppo, Dyspo, Kaxeral i Jiren z Wszechświata 11. Jesteśmy świadkami wyrównanego starcia Kefli z Gohanem, który oznajmia, że nie ma potrzeby transformować się w Super Saiyanina, bo nie polega już na swojej sajańskiej krwi. Wybrał ścieżkę rozwoju jako ziemianin. Toppo i Vegeta również prowadzą zacięty pojedynek, a Android 17 i Roshi łączą siły w walce z Dyspo i Carceralem. Champa nie odpowiada na zaczepkę Birusa, ponieważ frapuje go widok obitych Kefli i Gohana. Ich walka zbliża się do konkluzji. Po ostatniej szarży oboje wypadają z turnieju, a Champa dziękuje Vados za wszystko, chwali Kalifę i Kale, a następnie wykrzykuje do Birusa gorzkie słowa na pożegnanie. Dupek do samego końca, komentuje to Birus. Jiren nic nie robi sobie z ataków Goku, który wygląda na to, że bije głową w mur. Saiyanin postanawia sięgnąć do rezerw swojej mocy i decyduje się na skorzystanie z czegoś, co sposobem działania przypomina Kaiokena. Tymczasowe wzmocnienie kosztem olbrzymiego obciążenia ciała. Goku chce desperacko przeskoczyć mur swojego potencjału, ale niestety to nie jest właściwa droga, co zauważa Whis. Goku udowadnia Carceralowi, że w walce liczy się coś więcej niż sam poziom mocy, który wykazuje Scouter. Staruszek z gracją wyrzuca przeciwnika poza arenę. Roshi podchodzi do Goku i wytyka jego błędy w postrzeganiu siły. Karci go za zero-jedynkowe postrzeganie mocy i przypomina mu o lekcjach, które przekazywali mu jego mistrzowie w przeszłości. Roshi postanawia przekazać Goku ostatnią lekcję Szkoły Żółwia. Lekcję odnośnie tego, jak, zgodnie z motto jego szkoły, dobrze się poruszać. Po tych słowach Roshi doskakuje do potężnego Jirena, który bez zawahania wyprowadza cios w staruszka. Cios, którego Roshi unika. Ten widok może być szokujący, ale wygląda na to, że Roshi walczy z Jirenem na równych warunkach, jednocześnie w ogóle nie dając się trafiać przeciwnikowi. Nawet Birus jest w ciężkim szoku, pytając Whisa, czy te ruchy, czy to nie jest silne podobieństwo. Tak, odpowiada Whis. Ale w tym momencie widzimy Jirena, którego ciosy zaczynają powoli dochodzić do celu. Podobieństwo jednakże nadal bardzo dalekie od tej techniki. Mimo wszystko, z jego wiekiem płynie też wielka mądrość, chwali Roshiego Whis. Spójrz w swoje serce, tam znajdziesz odpowiedź. Po tych słowach Roshi jest wyeliminowany z turnieju przez Jirena. Jiren dominuje Goku, targając nim na prawo i lewo, jednocześnie deklarując, że Saiyanin nigdy nie osiągnie perfekcji. Goku jednak nie obchodzi perfekcja, bo to oznaczałoby zatrzymanie się. Nadal ma zamiar się wzmacniać i wiele zawdzięcza swojemu mistrzowi, chociaż był złym uczniem, który nigdy się nie słuchał. Jednakże nawet teraz, po wielu latach, mówi o sobie Son Goku ze Szkoły Żółwia. Ostateczny cios Jirena nie dochodzi do celu. W Goku nagle coś się zmieniło i bezszelestnie unika ataku przeciwnika. Ostateczna technika, rozłączająca połączenie między świadomością a ciałem, pozwalająca na nieświadome unikanie ciosów. Ultra Instynkt, tłumaczy Whis. Wzmocniony Goku i Jiren rzucają się w swoją stronę, ale Ultra Instynkt nagle się wyłącza i Goku jest trafiony siarczystym sierpem. Goku jedynie udało się tymczasowo włączyć ten stan, ale jego opanowanie to zupełnie inna bajka. Vegeta, poirytowany faktem, że Goku znowu jest o krok przed nim, wścieka się i otacza swoje ciało inną, ciemno-niebieską aurą. W przypływie emocji atakuje Jirena i jego starania przynoszą niespodziewane skutki. Książę odpuścił podążanie tą samą drogą co Goku. Ma zamiar ewoluować na swój sposób. Jiren docenia siłę Vegety, ale błyskawicznie pozbawia go złudzeń o wygraniu tego pojedynku. Frieza wygania Toppo i Dyspo na pojedynczy kawałek skały, lewitujący z dala od głównej części areny, a Goku wykorzystuje moment nieuwagi Jirena i ratuje Vegetę przed odpadnięciem z ręki Behemota z 11 Wszechświata. Ten atakuje Androida 17 i Friezę, którzy mają zamiar wyrzucić Toppo i Dyspo. Jednakże Jiren nie ratuje swoich sojuszników, tylko pozwala im odpaść. Następnie toczy walkę z Golden Friezą, a do tańca podłącza się również 17, który po dogadaniu planu działania z Friezą postanawia zaatakować Jirena samobójczym atakiem. Wielki wybuch niszczy połowę areny, a Krillin lamentuje i rozpacza nad śmiercią androida. Jiren mimo wszystko utrzymał się na placu boju. Goku mówi, że boli go ten fakt, ale denerwowanie się nie przyniesie nic dobrego. Po tych słowach niespodziewanie przechodzi w stan Ultra Instynktu po raz drugi, na co Jiren odpowiada przyjęciem bojowej pozycji i uśmiechem. Walka Goku z Jirenem się rozpoczyna, a my jesteśmy świadkami zupełnie innego widoku niż kilka minut temu. Goku unika większości ataków, co zaczyna irytować Jirena.
Serce Saiyanina jest spokojne niczym łagodny strumień w górach Paozu, w przeciwieństwie do Jirena, który zaczyna wydobywać z siebie niewypowiedziane pokłady ki. Goku mimo wszystko w obliczu tej burzy energii zachowuje spokojne serce i tuż przed przyjęciem ataku rozsierdzonego Jirena jego oczy i włosy stają się srebrne, a my jesteśmy świadkami zdumiewającego obrazka. Goku zatapia pięść w brzuchu Jirena. Ten daleki jest od utrzymania typowego dla siebie pokerowego wyrazu twarzy, który widywaliśmy tak często na początku turnieju mocy. Bogowie na trybunach nie wierzą własnym oczom, a Whis ogłasza, że Goku w końcu osiągnął stan perfekcyjnego Ultra Instynktu. Wściekły Jiren desperacko atakuje odmienionego Goku, ale ten radzi sobie z nim bez najmniejszego problemu. Jiren wypuszcza arcypotężną falę ki, która trafia w trybuny i prawie też w Vegetę. Goku odpowiada olbrzymią Kamehameha, którą przebija arenę na wylot. Jiren znika w dziurze, którą wywiercił w posadce ten atak. Jednak nie zostaje wyeliminowany. Wraca na arenę i po raz kolejny wzmacnia się, uwalniając kolejne pokłady ki. Goku mimo wszystko nadal ma przewagę i jest o krok od zwycięstwa w tej intensywnej walce o przetrwanie wszechświatów. Ta mimo wszystko odbija widoczne piętno na wytrzymałości Goku, który powoli zaczyna tracić przewagę nad Jirenem. Saiyanin jest wyrzucony na skraj areny, ale przed wypadnięciem ratuje go Vegeta. Wyczerpany Goku wraca do bazowej formy. Poznajemy życzenie Jirena, który chce wskrzesić swojego mistrza. Jego mistrz o imieniu Gichin został zgładzony przez potwora, co sprawiło, że Jiren nigdy nie otrzymał aprobaty od Gichina. Nigdy nie został mianowany na jego następcę, ponieważ Jirenowi brakowało jednej rzeczy. Vegetę bawią te słowa o Jirenie, który chciał usłyszeć od mistrza, jakim to jest dobrym chłopcem, ale to denerwuje Jirena, który atakuje Saiyan. Vegeta proponuje Goku współpracę, a ta niespodziewanie przynosi wspaniałe skutki. Belmont zdradza, że rzeczą, której brakowało Jirenowi i przez którą Gichin nie mianował go swoim następcą, był brak umiejętności współpracy. Goku i Vegeta nabierają wiatru w żagle i wyprowadzają w Jirena podwójną falę ki, Kamehameha i Gamma Burst Flash. Te dwa ataki pędzą w stronę Jirena, arena ledwo wytrzymuje ten sztorm, cały świat pustki nawet zmienia kolor, ale z kurzu wyłania się bezkoszulkowy Jiren i z najbliższej odległości wyrzuca Vegetę z areny. Gdy Jiren ma już przepchnąć Goku i jego również wyeliminować z gry, za jego plecami pojawia się wielka kula energii. To Frieza nakazuje Goku unieruchomić Jirena, co Saiyanin czyni bez zastanawiania się. Frieza rzuca kulą w Jirena, a ten po chwili wyrzuca ją w górę, jednocześnie odsłaniając się na atak szarżującego Friezy, który z poświęceniem eliminuje całą trójkę z turnieju. Gdy wygląda na to, że na arenie nie ma już żadnego zawodnika, spod skały wychodzi Android 17, chwaląc Friezę za dobre wykonanie planu. Nikt nie był w stanie wyczuć Ki 17, bo ten jest androidem, a w zasadzie cyborgiem. Znam różnicę, ale... Autodestrukcja 17 to był blef, ponieważ bomba z jego ciała została wyjęta przez Shenlonga wiele lat temu. Jiren dostaje nauczkę i przyznaje, że już wie, czego mu do tej pory brakowało. 17 nie traci czasu i prosi o przywrócenie pozostałych wszechświatów, co rzecz jasna następuje za pośrednictwem Super Shenlonga, przywołanego chwilę później. Wszyscy wojownicy wracają do życia i są odesłani do swoich domów. Goku i Jiren wymieniają ostatnie spojrzenia i obiecują sobie ponowne spotkanie. Vegeta obiecuje 17 statek, o którym ten wspomniał jakiś czas temu. To przecież mała rzecz dla kogoś, kto ocalił nasz wszechświat, prawda? Beerus nagradza Friezę za dobrą strategię i wskrzesza go za pośrednictwem Whisa. Frieza wraca na swoją planetę, 17 wraca na swoją wyspę, a Bulma wścieka się na Vegetę, że ten jako bezrobotny rządzi się jej pieniędzmi i za jej plecami obiecuje ludziom statki. Goku słysząc to postanawia się taktycznie wycofać, a na ziemię powraca pokój. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka. Im więcej lajków, tym szybciej będzie saga Future Trunksa. Tak naprawdę to i tak zrobię sagę Future Trunksa, ale po prostu jeśli lubicie takie skróty, to możecie zostawić ocenę, możecie zostawić suba na moim kanale, żeby niczego nie przegapić. Bardzo wam dziękuję za całą aktywność, za dotrwanie do tego momentu i czekam na wasze komentarze. Być może są rzeczy z turnieju mocy mangowego, których nie znaliście, które przeoczyliście na przykład jak czytaliście mangę, a które podobają wam się. Czekam na wasze komentarze, czekam na wasze opinie, jestem piekielnie ciekaw tego, co sądzicie. I to tyle. Dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć! Dziana!